Witam bardzo serdecznie. Tutorial Blender na przykładzie wykonywanego przeze mnie modelu żyrandola. Pokażę, jak rozdzielić połączone elementy, obiekty, jak pociąć na oddzielne kawałki coś, co powstało z jednego elementu i jak spasować elementy rozdzielone na magnes. Jeżeli mamy takie dwa widoki, możemy je połączyć Join Area. I teraz mamy już przygotowany obszar roboczy. Jest to żyrandol, gdzie żarówka jest z obudową jako jeden obiekt i będę to chciał właśnie rozdzielić. Przygotowujemy sobie widok, layout. Możemy ustawić geometrię, pole widzenia, jakie będzie najłatwiejsze. Jeżeli kamera nam zawadza na widoku, to ją ukrywamy po prawej stronie. Łapką przesuwamy obiekt i powiększamy myszką i jeszcze przesuniemy sobie, więc zasłania nam żarówkę oczywiście klosz. Klosz jest jako obiekt, przesuwamy go na move po osi Y i oczywiście możemy go również ukryć, żeby nam nie przeszkadzał. Klosz ukryty, mamy teraz żarówkę z jednego kawałka, jeden obiekt, jesteśmy w trybie obiektu. Znajdujemy sobie, jest żarówka i jest jedna. Zobaczymy, przechodzimy do trybu edytowania. Wybieramy ścianę, płaszczyznę. Mamy jeszcze do wyboru oczywiście punkty i krawędzie, ale wybraliśmy sobie płaszczyznę i możemy ją podzielić. Ale zanim najpierw to podzielimy na siłę, to zobaczmy, czy można to rozdzielić by loose parts, czyli na rozdzielne części, bo może i tu w tym przypadku tak jest. Obiekt ten powstał z połączenia trzech elementów. Góra będzie przezroczysta, dół będzie w kolorze białym i jak widać żarówka 0,1, 0,2 i podstawowy akurat tu nam nazwało mocowanie jej. I po osi X możemy przesuwać. Żeby było wygodnie, na obiekcie ustawiamy punkt centralny na geometrii, żeby mieć osie Y i X centralnie na naszym obiekcie i to nam ułatwi przesuwanie, poruszanie się obiektów w przestrzeni. Bardzo wygodna rzecz. Jak widzimy, każdy obiekt ma skalę po prawej stronie 1, 1, 1, co jest też ważne, żeby przy modelowaniu zachowywać tą skalę 1, 1, 1. No i jeżeli mamy rozdzielone trzy elementy, z shiftem zaznaczamy 3 i robimy join na trybie obiekt. I teraz mamy 1. Ustawiamy geometrię centralnie i możemy już tą żarówką sobie jeździć. To był pierwszy przykład, jak rozdzielić i podzielić obiekty, które powstały z kilku, następnie zostały zjoinowane, czyli połączone i chcemy je rozdzielić. A tutaj mamy, nazwałem to ślimak gruby, to jest uchwyt, to jest element to jest element żyrandola i najpierw robimy sprawdzenie, czy można tu separate by loose parts. No niestety jest to jeden kawałek, z niczego nie był łączony. W związku z czym będziemy musieli go pociąć na oddzielne elementy, ponieważ rurka ma być biała, a ten tutaj kielich ma być kolorowy. W trybie edytowania wybieramy płaszczyzny ścianki i zaznaczamy kierując myszką i trójkącikiem na te pionowe elementy i z Altem i Shiftem. Alt zaznacza całą płaszczyznę, a z Shiftem łączymy i robimy split. Dzielimy i następnie, jeżeli zrobiliśmy split, robimy separate by loose parts. I od razu nam się pojawiły zakreślone elementy. W obiekcie, w trybie obiektu możemy zobaczyć, że nasz ślimak gruby dostał ślimak gruby 0,1 i 0,2. Coś nam powstało, czego żeśmy się nie spodziewali. Możemy to obejrzeć. Jeżeli znika nam kawałek, wystarczy kliknąć na szachownicę i już będziemy wszystko widzieli. Okazało się, że platforma również jest częścią również się oddzieliła. Nie wiemy, gdzie jest X. Robimy właśnie teraz tutaj origin na geometrię i możemy łatwo przesuwać
elementy. Widzimy, że to coś może być na przykład koloru białego, czarnego, innego. Jeżeli będziemy chcieli zostawić to w kolorze kielicha, to możemy zjoinować to z naszym drugim elementem. Tu widzimy, że geometria jest dosyć wysoko, no bo jest centralnie na obiekcie. Przesuwamy. Widzimy, gdzie się rozdzieliło, czyli rozdzieliła nam się gruba rurka, oddzieliła nam się od kielicha, który ma być bordowy i też geometrię przestawiamy i możemy nim poruszyć. Czyli mamy 3 elementy w tym momencie. Biały będzie bordowy i będzie znowu biały. Albo ten możemy połączyć z tym. Jak kto woli, jak komu wygodnie. To było właśnie dzielenie elementów, które powstały z jednego większego elementu i możemy nimi zadziałać. Możemy nadać inny materiał, możemy dać inny kolor i dzięki temu możemy go zdefiniować, a potem znowu zjoinować. I jak go rozłączymy, to już będziemy mieli rozdzielne rzeczy. Tu widzimy jeszcze takie małe rurki. Je również można podzielić i o ile tutaj jest dokładnie taki cylinderek, możemy go obrócić, tak wygląda i też chcemy go na przykład podzielić, w związku z czym wystarczy, że w opcji obiektu jest wybrany i przechodzimy do trybu edycji i w trybie edycji zaznaczamy po prostu mu płaszczyznę, tutaj boczną i dzielimy na split i tak analogicznie jak poprzednio separate by loose parts. I już mamy dwa kawałki rurki, które możemy nadać każdy inny kolor, inną teksturę, inny materiał i dzięki temu możemy sobie podziałać jak chcemy. Zapraszam do innych tutoriali, są to podstawowe tutoriale, ponieważ też się uczę tego programu. Jeżeli znajdę coś ciekawego, to bardzo chętnie się z Wami dzielę i dzięki temu ten bardzo skomplikowany, ale darmowy i fantastyczny program możemy wykorzystać. A teraz jak je połączyć, bośmy je rozdzielili, w związku z czym klikamy taki fajny tutaj magnes i te części, jeżeli mają się stykać, to nam się połączą tam, gdzie powinny. W związku z czym mamy te 3 elementy, o których mówiłem, zrobione. Łączymy z powrotem i jest gotowe. I wyrównamy i ustawiamy z powrotem. Dzięki za uwagę. Życzę owocnej pracy i bardzo fajnych renderingów i modelowania 3D w bardzo ciekawym programie. Dzięki.